5 minut ode mnie jest hiking trail. Kupiłam wczoraj chleb na Farmers Market. Wow. Kawa to życie. Będę robiła skincare i trochę taki make-up, no make-up, bo planuję nagrać podcast teraz. Ostatnio kupiłam sobie nowy niacinamid i to jest zbawienne. Jak tylko mnie wysypuje, to od razu używam i mam wrażenie, że nie wiem, niacinamid, że ogólnie daje mi taki glow. Dzisiaj miałam taki fajny, wolny poranek. Wczoraj byłam się spotkać i byłam na targu, ale nic nie nagrałam. Byłam na Farmers Market po raz pierwszy, więc pokażę wam za tydzień, jak znowu pójdę. Kupiłam sobie chlebek na zakwasie i nie wiem, czuję się tak dobrze w tym miejscu. Mam wrażenie, że też każde miejsce ma jakąś taką energię, że wiecie, w niektórych miejscach czuję się dobrze, w niektórych jakoś źle i takie nie wiadomo to jest dlaczego, albo nie wiem, czy wy macie jakiś pomysł dlaczego. Wydaje mi się, że tutaj po prostu jest tyle zieleni i taki spokój i tak podoba mi się tutaj, że oczywiście, że się dobrze czuję, ale czuję, że mam jakąś taką nową energię do życia i też motywację do robienia rzeczy. Nie czuję się w ogóle homesick i mam takie I love LA so much right now. To mi też pokazuje, że po takich trudnych czasach ma się najczęściej największy glow up. Więc jeżeli przechodzicie przez coś bardzo trudnego, to znajdźcie w tym plus, że za jakiś czas będziecie mieli glow up i wszystko się ułoży. Używam takiego serum na bazie olejku Rose Deep Hydration Oil Infused Serum z Fresh. Krem Kiehl's. I ten weekend mam bardzo zabiegany, że tak powiem, ponieważ dzisiaj się widzę z dziewczynami. Dziewczyny z Polski i też ich koleżanki. I idziemy na miasto, do West Hollywood. Najpierw na jakąś kolację, a później do klubu. Tak dawno nie wychodziłam, wiecie, w grupie z dziewczynami do klubu, więc się mega cieszę. I jutro też się widzę z innymi dziewczynami, które poznałam kiedyś na takim pikniku. I mówiłyśmy się też na jakąś taką kolację, więc cieszę się. Tak czuję, że żyję takim moim normalnym życiem i coś się dzieje. Do masażu użyję jeszcze tego Bio Oil i on, mam wrażenie też, jak nałożyłam na to, na noc, to pomaga goić, wiecie, jakieś rany, przebarwienia. Właśnie przebiegł kojot. Czy ja powinnam go wołać? Oh my god, co mi tak przebiegł? Oh my god, to było tak
cute. Nie wierzę, że tego nie nagrałam. Ale chcę jeszcze opowiedzieć, że skończyłam czytać książkę Death Valley, Melissa Brother. W ogóle przeczytałam ją tak szybko. Mogę opowiedzieć wkrótce. Bardzo mi się podobała, ale ta książka jest dziwna i jest taka trochę obrzydliwa czasami. Jakieś, wiecie, takie opisy, co ona robi. Jest dużo brudu, dużo jakiejś sexual też rzeczy, fantazji, pragnień. To jest tak, jakby się było u kogoś w głowie po prostu. I mi się to podoba. Uważam, że to jest bardzo ludzkie, że jesteśmy wszyscy w jakiś sposób dziwni i mamy jakieś różne dziwne fantazje i myślimy rzeczy, które może gdybyśmy powiedzieli na głos, to byłyby one niepoprawne politycznie albo byłyby one dziwne, ale uważam, że są po prostu normalne, że jesteśmy ludźmi. Więc dlatego mi się podoba tak jej styl pisania, że jest taki bardzo prawdziwy. Czujesz taką autentyczność od niej, jak ona się dzieli jakimiś swoimi, wiecie, przeżyciami, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, o poczucie pustki w życiu, samotność, o jakąś taką blokadę, jeżeli chodzi o emocje, nieczucie emocji, uciekanie przed jakimiś trudniejszymi emocjami. I ja zaczęłam od książki Milk Fat i Milk Fat to jest w ogóle inny poziom. To jest książka o 2 lesbijkach, które mają dziwną relację i dziwnie ogólnie funkcjonują. Jedna z nich ma bardzo poważny eating disorder, zaburzenia odżywiania i ona ma taką obsesję na punkcie tej drugiej kobiety, a ta druga kobieta pochodzi z rodziny bardzo takiej religijnej, gdzie ona nie może być jakby sobą i tak śmieszna książka, ale też czasami obrzydliwa i tak dalej, ale bardzo dobra książka, mi się spodobała po prostu ta autentyczność i ta też. Jest w ogóle o Los Angeles, o Kalifornii, to jest, czytałam na bazie jej doświadczenia, jak jej ojciec trafił do szpitala, więc jak w skrócie opowiem, bo sama lubię słuchać, o czym jest książka, zanim ją przeczytam, żeby po prostu wiedzieć. To jest o kobiecie, która jest wypalona, jej mąż jest chory i ojciec właśnie trafia do szpitala i ona, żeby przeprocesować wszystkie emocje, żeby trochę zająć się sobą, wyjeżdża na Death Valley, na pustynię, żeby pozbierać myśli, zastanowić się i też jest w trakcie pisania książki. I później trafia na pustynię, gdzie gubi się, nie potrafi odnaleźć powrotu, jak trafi do swojego samochodu i spędza na tej pustyni 48 godzin i w ciągu tego czasu ma bardzo takie spirytualne doświadczenie. Taka to jest podróż w głąb siebie, to jest dużo też przenośnia, wiecie, pustynia i tak dalej, bo ona odczuwa dużą pustkę. Bardzo śmieszna, dziwna. Więc też jeżeli ktoś z Was siedzi w książkach i już znacie mój gust, że lubię Otessa Moshfegh i Melissa Brother, Big Swiss, książka też mi się całkiem podobała, więc jeżeli chodzi o taki styl i macie jakieś polecenia, to ja chętnie przyjmę. Zamówiłam bardzo dużo książek, teraz będę czytała The Guest. Też widziałam, dużo osób mi pisało i polecało. Nakładam SPF, bo prawdopodobnie wyjdę dzisiaj na spacer. I tak dobrze już mi się śpi tutaj w tym miejscu. Już się nie boję. I nie wiem, czy słyszycie te wszystkie ptaszki. W ogóle to jest mój ulubiony korektor. Maybelline Fit Me. Kupiłam go przez przypadek, a dosłownie jest tak dobry. I już mi się kończy. Jest taki bardzo kremowy i kryjący, ale też zarazem lekki. I korektor zostawiam na chwilę, żeby on jakby tak trochę zastygł, żeby był jeszcze bardziej kryjący. Jednak dużo mam takich zaczerwienień. I chyba wczoraj czy parę dni temu wyszło, jeżeli chodzi o Oscary, nominacje do Oscarów, więc możemy później przejrzeć je i zrobić predictions, kto myślę, że powinien wygrać, a kto wygra, albo myślę, że wygra. Myślę, że to będzie dobra zabawa. Trochę już pooglądałam i pomyślałam. Kibicuję paru osobom i paru filmom, produkcjom i tak dalej, żeby wygrali. Oscary zawsze są tak ekscytujące. Ostatnio zaczęłam tak nakładać bronzer, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mój kształt twarzy, to idzie tu ta linia. I co jest ciekawe, to kiedyś byłam dosyć insecure, jeżeli chodzi o mój kształt twarzy, że mam taką dosyć, wiecie, okrągłą twarz, ale zmienia się to. Kiedyś to było bardzo takie, że zasłaniałam się włosami i w ogóle sprawdzałam, jak wyglądam i żeby, wiecie, było. I wydaje mi się, że dalej też to robię, czy zakrywam się włosami z takiego przyzwyczajenia. Może po prostu to przychodzi z akceptacją siebie, takim jak się jest, że jakby na przykład ktoś mi wypomniał kiedyś, że mam okrągłą twarz czy coś, zabolałoby mnie to. A teraz mam tak, że to jestem po prostu ja, że to jest moja twarz i nie wiem, nie wiem. I też długo miałam takie, że to jest taki głupi kompleks, że mam okrągłą, powiedzmy, że twarz. I wydaje mi się, że to jest przez beauty standards, przez to, że wiecie, wszystkie modelki i tak dalej są całe powycinane i operacje plastyczne i wiecie, policzki i tak dalej. A teraz czuję, że mam taką większą akceptację i jakby lubię moją twarz. Kiedyś było ciężko. Przez jakiś tam nawet krótki czas było tak, że byłam mega insecure, że nawet jak byłam na kamerze, czy jak byłam jakaś spuchnięta czy coś, to miałam takie
załamywałam się. I też coś, co pomogło, to poznałam bardzo wiele ludzi w moim życiu, które mają na przykład taki sam kształt twarzy jak ja i kocham te osoby całym moim sercem i uważam, że są najpiękniejszymi osobami, jakie w ogóle znam i to też mi dużo dało. Jeżeli jakby to się nie liczy, co nie? Rozgadałam się, ale jestem gotowa, idę nagrać podcast. Nagrywam dzisiaj o tipach, radach, jeżeli chodzi o przeprowadzkę, rzeczach, które chciałabym usłyszeć wcześniej, przed przeprowadzkami, przed szukaniem mieszkań. Gramy w grę, oglądam, kto jest nominowany do Oscarów i wybieram, kto uważam, że powinien wygrać, a kto myślę, że tak naprawdę wygra. And Jeremy Strong in The Apprentice. To jest bardzo ciężkie, ponieważ mam dwa wybory. Myślę, że albo to będzie Kieran Culkin, albo Jeremy Strong. I myślę, że ja bym wybrała Jeremy Strong, bo uważam, że tak zasługuje na Oscara i w roli w The Apprentice był niesamowity, ale myślę, że wygra Kieran Culkin. Nominees for Costume Design. Nosferatu and Wicked. Nie widziałam Wicked i nie planuję. Sorry. Może powinnam. Nie lubię musicali. Chciałabym, żeby wygrał Nosferatu. Nie, Wicked wygra. Oczywiście, że Wicked wygra. Okej. Chciałabym Nosferatu, a wygra Wicked. Makeup and hairstyling. Okej, to jest proste dla mnie. Chcę, żeby wygrało The Substance, a wygra Wicked prawdopodobnie. Emilia Perez nie widziałam, więc się nie odzywam. Original score. Nie wierzę, że nie ma w ogóle challengers. I powinien Challengers wygrać i nie wiem, dlaczego się w ogóle nie znalazł na Original Score, bo muzyka tam była niesamowita. Myślę, że wygra Wicked prawdopodobnie. The Brutalist jeszcze nie widziałam, planuję zobaczyć. Reszty filmów też nie widziałam, więc ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że wygra Wicked. Original Screenplay. September 5, written by Moritz Binder. Chciałabym, żeby wygrała Anora, a może wygrać The Brutalist. Actress in Supporting Role. Ariana Grande. Monica in Barbaro, oh my Wicked. god. Chciałabym, żeby wygrała Monica Barbaro, ale wiem, że nie wygra prawdopodobnie. Myślę, że wygra Ariana Grande. Nominees for Production Design. Chcę, żeby wygrał Dune Part 2, a myślę, że wygra Wicked albo The Brutalist. Nie widziałam Brutalist, ale tak dużo słyszałam i tak dalej. Nominees for Sound. Chciałabym, żeby wygrał Dune, tyle. Jeżeli chodzi o kinematografię, chciałabym, żeby wygrał Dune albo Nosferatu, a wygra prawdopodobnie The Brutalist. Okej, actor in the leading role. Chcę, żeby wygrał Timothée Chalamet, a myślę, że może wygrać Adrien Brody i Sebastian Stan też bym chciała, żeby wygrał, zasługuje, ale myślę, że będzie miał jeszcze jakąś inną rolę, za którą wygra. Chciałabym, żeby wygrał Timothée Chalamet, ale wydaje mi się, że wygra Adrien Brody. Ale let's pray, okay? Actress in the leading role. Chciałabym całym moim sercem, żeby wygrała Mickey Madison, ale rozmawiając o tym ze znajomymi, to Akademia nie daje często, wiecie, nagród młodym aktorom. Ona dopiero tak naprawdę zaczyna. Jestem za nią, żeby wygrała, a myślę, że wygra Demi Moore. Nominees for Directing. Chciałabym, żeby wygrało The Substance, bo widziałam behind the scenes i tak dalej i uważam, że ona jest genialna, ale myślę, że wygra The Brutalist. Nominees for Best Picture. Chciałabym, żeby wygrał Dune Part 2, a myślę, że wygra The Brutalist. I myślę, że też Anora chciałabym, żeby wygrała, ale myślę, że nie wiem, to jest na pewno jego najlepszy film. Tak mi się wydaje od Sean Baker, ale myślę, że The Brutalist wygra. I to było na tyle. Oh my god. Dajcie znać, z czym się zgadzacie, z czym nie. Jak myślicie, kto wygra, jeżeli chodzi o Best Leading Actor i Best Picture. Ja trzymam kciuki i nie wiem, mam takie, jakby wiecie, nagrody nie są aż takie ważne, ale tak bardzo bym chciała, żeby Timothy wygrał, bo uważam, że bardzo zasługuje za tą rolę i uważam, że to jest taki film biopic stworzony po to, żeby dostać Oscara i uważam, że zasługuje po tym wszystkim, jakby widzimy, że on jest niesamowity, więc jakby zasługuje na to, ale myślę, że Brutalist zmiecie też wszystkich i muszę iść do kina zobaczyć w tym tygodniu, a Nora też zasługuje na The Substance. Ogólnie ten rok był bardzo dobry, jeżeli chodzi o filmy. West Hollywood. I love West Hollywood. Mieszkałam tutaj rok, więcej niż rok. Wszyscy wiedzą. That's probably so hot. Precious light after nighttime, morning walk at the right time. The train to the city yesterday wasn't pretty, and none of this is real.
single day's the same. Breaking up with the memory is much harder. Dzisiaj mało nagrywam, mam niedzielę i się relaksuję. Gadałam właśnie z moją siostrą przez 4 godziny, 4 albo 3 godziny na telefonie i robię szybko obiad. Umieram z głodu. Byłam na hot yoga, nie do opisania. Chwila, postawię was. Byłam na hot yoga w takim studiu Kinship w Highland Park. To jest jeszcze bardziej na wschód ode mnie, z Los Angeles. I były cold plunge, była sauna i była praktyka jogi godzinna. To jak się spociłam, od razu musiałam wziąć prysznic. I na hot yoga chodziłam, wiecie, różne studia i to była najlepsza, na jakiej byłam kiedykolwiek. Nie było dużo skomplikowanych pozycji, tylko bardziej, wiecie, na czas. I na pewno pójdę tam znowu. Może właśnie sobie będę robiła, że raz w tygodniu hot yoga w niedzielę. To było fajne. Wczoraj w ogóle z dziewczynami wyszłam się spotkać, siódemka nas była. Wszystkie były super i było tak miło i się tak uśmiałyśmy. Tam w ogóle, wiecie, gadałyśmy z innymi ludźmi i w ogóle takie tu są postacie w Los Angeles. To jest tak, jakby się oglądało jakiś film po prostu. Wróciłam o 1:00 i właśnie na tą jogę wstałam o 9:00 i dzisiaj idę się spotkać z innymi dziewczynami, więc mam taki dosyć social weekend. To jest niesamowite. Ja nie wiem, czy wy rozumiecie, jak ja kocham masło. Tyle. Idę robić jedzenie. Pada pierwszy raz od 8 miesięcy w Los Angeles. No ale nie wiecie, jakie to jest dobre dla tych wszystkich pożarów, co się wydarzyło i zagrożeń. Precious light after nighttime, morning walk at the right time on the train to the city. Yesterday wasn't pretty, and none of this is real. I don't ever take the train in the city that I live in. Every single day's the same. Breaking up with the memory is much harder than it sounds. 'Cause when something's deep within me, it's a chore to drag it out. I'm putting you on the spotlight. Tak siedzimy sobie w Los Angeles, daleko. Tak, daleko. Może się zobaczymy w Nowym Jorku. I jest styczeń, jest słońce. I padał deszcz, więc jest dobrze. Nie spłoniemy. Byliśmy na hajku. Byliśmy na hajku. Pyszne jedzenie. W tym mieszkaniu robi się zimno, ogólnie jest zimno, bo spadł pierwszy raz deszcz i zamarzam trochę. I ja też nie jestem dobra, jeżeli chodzi o zimno. To jest prawdopodobnie jedno z uczuć, których najbardziej nie lubię. Jeżeli chodzi o ciepło, gorąco, że jest za ciepło, jest niewygodnie, ale i tak nie będę narzekać. Jak jest zimno, dzisiaj jest plan taki, że są urodziny mojego taty. Jeżeli tata ogląda vloga, muszę zrobić jedną rzecz na komputerze i pójdę do kawiarni, zadzwonię do mojego taty, poczytam. Muszę zacząć robić moje resume i szukać pracy, szukać też mieszkania nowego, sprawdzać Facebooka na bieżąco, się rozglądać. Wróciłam też do szkoły. Jest winter semester i mam zajęcia jedne. Na drugie czekam i nie mam żadnych zajęć jakich na Zoom, tylko po prostu pisze się jakiś essay albo są jakieś quizy i wszystko jest takie online. I ten przedmiot, który biorę, to jest films genre, czyli styl filmu. Styl filmu? Okej, poddaję się. A więc przechodzę z obiecanym room tour. Wszystko poukładane, posprzątane. Szafa jest ogromna. Tam wszystkie spodnie, dżinsy, inne spodnie, takie rzeczy do chodzenia po domu, jakiś obrus. Tu są torebki, dresy. Tam dałam wszędzie buty. Tutaj mam sukienki, jeden karton z sentymentalnymi rzeczami, jeden karton z dokumentami. Jak słuchaliście podcastu o radach na przeprowadzkę,
i niegromadzenie rzeczy. Zrozumiecie? Tutaj mam w tym pudełku rzeczy do robienia paznokci. Lampkę, wszystkie lakiery. Tutaj odkładałam często rzeczy do treningu, wiecie, gumy, piłkę pilatową i tak dalej. Tu mam moje wszystkie suplementy. Następnie tutaj mam wszystkie kurtki. Tutaj są buty i ubrania, które są do sprzedania albo oddania. Mam tutaj walizkę, też teraz karimatę. Mam jedną taką torbę zawsze na pranie. Wrzucam, wiecie, rzeczy do prania. Tam są jeszcze inne buty, które się przewróciły. I tu mamy trzecie drzwi. I tu mam resztę ubrań. Jakieś t-shirty, topy, też jakieś swetry, koszule. W tym mam torebki, też muszę to przejrzeć, posortować i oddać jakieś torebki, których nie potrzebuję. I tu mam zawsze w ogóle te organizatory są super do szafy. W jednym mam rzeczy do sportu, a w drugiej mam rzeczy do chodzenia po domu. Albo rzeczy, które są, wiecie, takie nie jeszcze do prania, ale trochę przepocone, że lepiej ich nie dawać obok rzeczy, które są świeże, wyprane. Nie wiem, zawsze sobie tak to segreguję i zawsze mi się to sprawdza. I myślę, że też jako ludzie my jesteśmy a creature of habits i tak jak sobie poukładamy na samym początku, jak jesteśmy młodzi, bo dosłownie miałam zawsze takie skrzynki czy takie podziały w szafie, odkąd byłam nastolatką. Jedno pudełko ze sportowymi rzeczami, a jedno ze rzeczami do chodzenia po domu. Wtedy nie trzeba składać, tylko można wrzucać i szybko... Wiadomo o co chodzi. Powieszałam sobie, wiecie, jakieś plakaty, ale może jeszcze to pozmieniam. Może jak będę miała chwilę czasu w weekend, to jakoś lepiej to zaaranżuję. I jeszcze myślę, żeby wziąć jakiś koc czy jakieś poduszki i dać sobie tutaj na parapet, żeby zrobić taki kącik do siedzenia i do czytania. Tylko nie chcę kupować poduszek, więc mam w samochodzie jeden gruby koc. Muszę jakoś pomyśleć, jak tu zrobić, czy karimatę sobie tutaj wyłożyć. Zobaczę. I must say